Witajcie rodacy. Jan Sigurd 4000 to budżetowy monitor 21:9 z dobrą specyfikacją. Marka ta została założona w Kalifornii, jednak to w Meksyku jest bardzo popularna. To będzie ciekawa recenzja, zostańcie ze mną. Tak wygląda front opakowania i tu znajdziemy kilka ikonografik i fotkę sprzętu. Monitor jest natomiast bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu. Gruby styropian otula z każdej strony wszystkie elementy, akcesoria i matrycę po środku. Z dodatków mamy przewód zasilający, a zasilacz jest już wbudowany w monitor, kabel DisplayPort 1.4, mały hak, który zaczepimy z tyłu, by estetycznie ułożyć przewody, no a tak wygląda podstawa, metalowa, mocna i z takimi agresywnymi nóżkami. Taki design mi się podoba. Do niej przyczepimy ramię. Jego wygląd raczej nie ma znaczenia, bo i tak szybko o nim zapomnimy. Natomiast fajnie, że na górze mamy uchwyt do wygodnego przenoszenia monitora. Oczywiście nie zabrakło instrukcji obsługi w języku angielskim, a ta wyjaśni Wam dosłownie wszystko o Sigurdzie 4000. Na plecach monitora mamy oczywiście wejście dla naszej podstawki i wystarczy, że usłyszymy klik i wszystko siedzi wtedy bardzo sztywno. Co ciekawe, nie mamy tutaj standardowo uchwytu VESA, ale producent dołączył dwie takie płytki i dopiero po ich zamontowaniu możemy tego Jana zamontować na ścianie. Patrząc od spodu, mamy jeden port audio i po dwa porty DisplayPort 1.4 i HDMI 2.0. Co ciekawe, nie mamy tutaj ani jednego wejścia USB. Po prawej stronie na końcu znalazło się jedno wejście dla naszego przewodu zasilającego. Tak wygląda tył. Po lewej stronie mamy duży napis producenta, no a po środku trzy listwy LEDowe świecące na czerwono. Są bardzo widoczne, świecą równomiernie, natomiast nie mają tyle mocy, by na przykład oświetlić ścianę, którą macie za monitorem. Po odpaleniu Sigurda zobaczymy standardową 8 mm nieużywaną czarną przestrzeń po bokach, jak i około 2 cm na dole. Często też dostajemy słabej jakości wbudowane głośniki, tu jednak ich w ogóle nie ma. Jest natomiast 5 fizycznych przycisków na dole po prawej do poruszania się po menu. To jest proste, intuicyjne i posiada najważniejsze ustawienia. Zmienimy kontrast, saturację, gabemę, są wgrane presety kolorystyczne, ustawimy poziom czerni, włączymy HDR i tak dalej. Nie jest to najbardziej rozbudowane menu, ale dla większości graczy w zupełności wystarczy. Najważniejsza jest jednak matryca. To VA i co ciekawe, kolory, nawet patrząc z boku, bardzo mało przekłamują, jedynie się trochę wyszarzają. Jako że to monitor dla graczy, to jest tutaj szybkie 165 Hz odświeżanie, a czas reakcji to 1 milisekunda. Mamy też wsparcie Adaptive Synca, zarówno FreeSync jak i G-Sync działa tu bez problemu, więc tak zwane rozerwanie ekranu nie powinno mieć tu miejsca. Sigurd 4000 ma również całkiem agresywne wykrzywienie na poziomie 1500R i siedząc na wprost każdy milimetr ekranu jest równomiernie podświetlony. Najważniejsze to jednak jakość obrazu. Tu patrząc na cenę nie mam się do czego przyczepić. Wysoki kontrast i dobre odwzorowanie kolorów to zdecydowanie plus. Ja siedziałem na starszym Nano IPS-ie od LG i ta matryca w niczym nie odstępuje od 27GL850B, a to duży plus. Niestety mamy tutaj tylko panel 8-bitowy, ale za to pokrycie sRGB wynosi 121%, więc można go nawet używać do średnio zaawansowanych edycji wideo czy foto. Moja sztuka ma niewidoczny backlight bleeding, a to żaden egzemplarz do recenzji, a oficjalnie kupiony monitor, jaki Wy to możecie zrobić przez Amazona. Sztos. Najlepiej sprawdzi się jednak w lekko bądź pełno zaciemnionym pomieszczeniu, bo jasność mamy tu niewielką, 350 kandeli na metr kwadratowy. Oczywiście każdy, kto przysiądzie się na 21:9 już nie wróci do 16:9, bo sporo większy obszar roboczy daje nam większą immersję w grach, a przy pracy dodatkowe pole to także spory atut. Pochwalę od razu podstawkę, bo ta, nawet uderzając o biurko, trzyma monitor dobrze, a drgania są minimalne. Reasumując, nie spodziewałem się, że Jan zaskoczy mnie taką jakością, bo obraz jest bardzo porównywalny do Nano IPS-a, a to duży plus. Szybka matryca nie rwie i do gier nadaje się bardzo dobrze. Wspiera także G-Synca i FreeSynca, a kolory są bardzo poprawne po lekkiej kalibracji.
Pozostaje tylko pytanie, co będzie po paru latach użytkowania i jak ewentualnie sprawdzi się wsparcie techniczne. Dobrze jednak świadczy to, że producent daje 3 lata gwarancji, więc w swój sprzęt wierzy. Ja tego Sigurda 4000 sobie zostawię i do momentu przysiadki na jakiegoś OLEDa to będzie mój główny monitor. Wy również możecie go sobie kupić, bo 1500 zł to naprawdę dobra cena, patrząc na to, co oferuje. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!